Po 9 godzinach jazdy udało mi się dojechać do Fuji Kawaguchiko. Idę teraz spróbować odebrać pokój w hotelu. Wziąłem tutaj właśnie w Kawaguchiko pierwszy raz i jedyny raz podczas tego wyjazdu normalny hotel ze swoją łazienką, z własnym pokojem. Może będzie nawet jakiś widok, ale na to w sumie nie liczę. A jak będzie, to będzie miłe zaskoczenie. Jest godzina 9, więc może to się nie udać. Mogą mi powiedzieć, żebym wrócił za kilka godzin dopiero, bo jeszcze pokój nie jest gotowy, czy coś takiego. Ale może przynajmniej uda mi się zostawić plecak. Może uda mi się skorzystać z łazienki, kto wie. I zostawić powerbanka, żeby się naładował, bo nie mam totalnie... No jest cały rozładowany. Nie mam totalnie energii więcej. Nie no, jak zobaczyłem ten widok, to musiałem wejść w tę uliczkę. Szanowni Państwo, raz, dwa, trzy. A czy to nie jest coś pięknego? Moim zdaniem jest. I to jeszcze jak. Oto i on. Okna są z tej strony. Czyli z drugiej strony pewnie też będą. Ale jak znając życie, to cena, po jakiej brałem ten pokój na 2 noce, czyli 90 euro za całość, raczej mi oferuje widok na tą stronę niż na tą stronę, gdzie jest góra. Ale zobaczę za chwilę. No i tak zobaczyłem ten pokój, że się okazało, że jest od godziny 15 dopiero. Nie ma opcji wejść wcześniej. Zostawiłem tylko plecak. Jest godzina 9, czyli mam 6 godzin do tego, żeby wejść do pokoju. W końcu po długiej podróży się umyć i tak dalej. Teraz swoją drogą, jak w lobby hotelowym, otwierałem swój plecak, bo chciałem wyciągnąć kable i sobie gdzieś powerbanka naładować, gdzie będę jadł, to zobaczyłem, że tą kostkę, co miałem z różnymi wyjściami, taka uniwersalna na Europę, Azję, Stany, no to tą kostkę chyba zostawiłem w tym hostelu, w tym hotelu kapsułowym w Kyoto. Także mam teraz misję, muszę iść do Sevena i kupić sobie nową kostkę. Jeśli chodzi o pogodę, to trafiła mi się naprawdę najlepsza pogoda, jaką mogłem sobie wymarzyć podczas tego pobytu tutaj na Fuji. Przemieszczanie się z buta po miastach nie jest takie złe, ale jak już jest się poza miastem, troszkę tak bardziej w naturze, to właśnie fajnie sobie wziąć rowerek. Po raz pierwszy w życiu w ogóle jest mi dane jeździć rowerem elektrycznym. Kosztował 3,5 tysiąca jenów na cały dzień. Znaczy do godziny 18 muszę go zwrócić. A poza tym to chyba jednak sobie coś zrobiłem z tą kostką. Może nie skręciłem, ale jest chyba spuchnięta, bo jak troszkę próbowałem chodzić po wyjściu z tego autobusu, no to coś tam poczułem. Także dzisiaj jest taki wóz operacyjny. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie i mnie dowiezie w każde miejsce, w które będę chciał jechać. Chcę się dostać na drugą stronę jeziora. Wstawiam, że to będzie z 15-20 minut. Nie no, tak się jaram, że tutaj jestem. Serio. I jeszcze pogoda taka opisująca w 100%. Czekam, aż się naładuje powerbank i będę jechał sobie dalej
dookoła jeziora. Jadę sobie i nagle jakąś taką opuszczoną chatkę znalazłem. Co to mogło być? Patrzcie, jak Japończycy o wszystko dbają. Jakieś takie totalnie małe, szczegółowe rzeczy. Jakieś krzaki rosnące przy drodze wyjazdowej z miasta. A ogólnie Fuji to jest aktywny wulkan i jednocześnie najwyższy szczyt Japonii, który sobie liczy ponad 3700 metrów. Fuji jest aktywnym wulkanem, ale ostatnia erupcja miała miejsce na początku XVIII wieku, czyli 300 lat temu, ponad 300 lat temu. Jakiś czas temu przeglądałem YouTube'a i natknąłem się na taką ciekawostkę, w której gościu przedstawił jakby diagram, taki wykres 10-letni 2025-2035 i z tego wykresu wynikało, że jakby cały czas jest wysoka szansa na to, że erupcja może się wydarzyć w każdej chwili, ale prawdopodobnie nastąpi ona w 2035 roku, wtedy kiedy będzie bardzo wysoka szansa na to, że będzie trzęsienie ziemi. A jak będzie trzęsienie ziemi, to będą fale tsunami, Tokio, wiele innych miast będzie częściowo zniszczonych zapewne. No i wtedy po tym trzęsieniu ziemi, jak będą fale tsunami i tak dalej, to wtedy na 100% po tym trzęsieniu ziemi właśnie nastąpi erupcja Fuji. Więc narracja tego całego filmu była taka, że po prostu w ciągu tych 10 lat teraz, do 2035, jak po prostu ma się okazję, żeby przylecieć sobie do Japonii, nie tylko pod Fuji, ale ogólnie do całej Japonii, to po prostu warto to zrobić, bo po tym 2035 roku, jeżeli wydarzy się to, co może się wydarzyć, no to nie wiadomo, jak bardzo Japonia zostanie zniszczona i czy to będzie ta sama Japonia, którą znamy teraz. Ładnie trzyma akumulator w tym rowerze. Już jeżdżę 3 godziny prawie, a dopiero spadło 10%. Wszędzie są pola ryżowe. Gdzieś tam na tych wzgórzach jest punkt widokowy, taka wieża, z której ponoć jest najlepszy widok właśnie na górę Fuji. Jadę sprawdzić to miejsce. Ale fajnie, 3-kilometrowy tunel, taki chłodek był przyjemny. Na twarzy troszkę grzeje. Fajnie. Czasami powątpiewam w swoje umiejętności topograficzne. Ta panorama gdzieś tam powinna być, po mojej lewej stronie, ale totalnie tego nie widzę. I zastanawiam się po prostu, jak z tamtego miejsca w ogóle, z tego miejsca, gdzie jestem tutaj, ma w ogóle być to Fuji widoczne. Że to jest kawał drogi. Rowerek zaparkowany. Się okazało, że jednak źle pojechałem. Skręciłem jakąś inną, mniejszą uliczkę. To jest tutaj. Widzę, że są dwie trasy, żeby dostać się na górę. Jest taka trasa szybsza, czyli praktycznie idzie się w linii prostej po schodach. Albo jest taka trasa bardziej okrężna. Podobno ta woda jest pitna. Ogólnie w Japonii jest jedna z wód takich bardzo czystych, jeśli chodzi właśnie o to picie. Czas pokaże. Jak nie będzie toalety w ciągu 2 godzin, to jest ok. Czy to jest sam szczyt? Oprócz tego punktu widokowego? Nie wiem, czy będzie Fuji widać. Ta wieża jest trochę niżej, z której miał być najlepszy widok na Fuji. No może jest, ale
Wyjątkowo nie teraz. Troszkę chmury zaszły nad górą. Tutaj mamy zwierzaki, które w tych okolicach występują. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, żeby jeszcze wyżej wchodzić, bo nie widzę, żeby ktoś tam szedł. Za chwilę zobaczę, co tam jest. Jacyś turyści się pojawili. Ok, tu była ta wieża. Myślę, że jestem teraz gdzieś tutaj. Czyli ta trasa aż się tak na północ ciągnie. Może tam będzie lepszy widok. Kurde, jest ogień, jest naprawdę ciężko. Nie wiedziałem, że ten szlak jest aż taki długi. Myślałem, że to będzie 5-10 minut, a ja już tu idę ponad pół godziny. Ale chyba już doszedłem na górę, bo jakieś zgrupowanie ludzi się zrobiło. Seniorzy weszli, więc jest to do wykonania. Może teraz będzie jakiś lepszy widok. Już myślę, żeby się poddać, żeby zacząć schodzić na dół, ale nie wiem, cały czas wierzę, że za chwilę będzie koniec tej trasy. Będzie szczyt, będzie jakaś ławeczka, gdzie będę mógł sobie usiąść i zjeść orzeszki, które kupiłem rano i do tej pory nie zdążyłem ich zjeść. Jest. W końcu się płasko zrobiło. Więc może to oznaczać nie wiem co, ale teren płaski może oznaczać to, że albo jest za chwilę jakieś zejście na dół i prowadzi to do kolejnego szczytu. Jest taka sinusoida po prostu. Albo no nie no, że jakiś punkt tu będzie z ławkami, to w sumie wątpię. Tu turyści chodzą, ale nie wiem. Arakuyama Summit. Czyli co? By znaczyło, że w tym Sengen Park teraz jestem. A, Sengen Park jest tam. Czy ja właściwie już jestem na szczycie. Tam jest jakiś Goten. Nie wiem, sprawdzę na Google Mapsie, co to jest i czy warto tam iść, czy nie. Czyli jednak miałem dobre przeczucie. Jest jakieś miejsce, żeby usiąść sobie. Ten widok jest no, taki jak widać na ekranie, chociaż ekran tego nie oddaje pewnie. Tak jak widzicie, na górze zalega śnieg. Jedyne miesiące, gdzie go nie będzie, to jest właśnie lipiec, sierpień, jakoś tak do połowy września. I wtedy ten czas jest uważany za taki najlepszy, jeśli chodzi o wejście na Fuji. A naprzeciwko Fuji, tam po drugiej stronie, tutaj już jest inna miejscowość, a tam jakieś 100 km dalej jest właśnie Tokio. Za mną idzie dwójka takiego starszego małżeństwa i oni właśnie mają z kolei dzwoneczki poprzywieszane do plecaków. Czyli to są pewnie po to, żeby jakieś potencjalne ryzyko właśnie w postaci niedźwiedzi odganiać. Już schodzę z tego miejsca, idę w stronę roweru. Ale w poślizg wpadłem. Idę po rower i będę już jechał odebrać ten klucz od pokoju, bo jest godzina 14. A te orzeszki, o których mówiłem, które chciałem zjeść na szczycie, otworzyłem plecak, się okazało, że zostawiłem je po prostu w koszyku w rowerze. Więc no niestety. Właśnie miałem jakiegoś gościa, który szedł na górę i wkręciłem mu, że no szczyt ma tylko pół godziny drogi. Pół godziny to ja schodzę z tego szczytu już, ale nie chciałem gościa demotywować. Mam nadzieję, że uda mu się wejść. Jak w ciągu godziny wejdzie, to będzie w porządku. Pies się zeszczał na ulicy. Widok jest z tej drugiej strony, tak jak myślałem, ale
tak czy siak, mieć teraz taki normalny hotel to się wydaje luksus. Oddałem rower do wypożyczalni. Teraz troszkę idę się pokręcić po tej okolicy swojej. Idę coś zjeść w ogóle. Idę do Maka po raz pierwszy tutaj, bo chcę zobaczyć, czy mają jakieś takie ciekawe, lokalne rzeczy, których się w innych Makach nie znajdzie. Ale mi się morda spaliła. Ja pierdzielę. Kark tak samo. Będzie dramat po powrocie. Zobaczę, jak się jutro będę czuł z tą swoją kostką. Sprawdzę jeszcze raz odległość w to miejsce i się albo przejdę, albo wezmę znowu rower. Chcę w takie miejsce pojechać, no takie dosyć creepy, bym powiedział. Dużo osób tam było i to nagrywało. Niektórzy dostawali bana na YouTubie za te rzeczy, które pokazywali, które w tym miejscu znajdowali. Niektórzy pewnie już mogą się domyślać, o jakie miejsce chodzi. Niedaleko góry Fuji, w miarę blisko miejsca, gdzie jestem. Także chyba widzimy się jutro, bo dzisiaj już ciekawego nic nie porobię. Okazało się, że to miejsce, do którego teraz jadę, jest tak słabo dostępne z tej mojej miejscowości, gdzie jestem, z tego Fuji Kawachiko, że autobusy jadą ponad godzinę, kosztują majątek, no i potem w drugą stronę trzeba zrobić taką samą procedurę. Także bardziej mi się opłacało znowu wnająć rower za 3,5 tysiąca jenów na cały dzień i sobie tam dojadę sam w przeciągu 30 minut może. Ogólnie w okolicach Fuji jest właśnie 5 takich jezior. Wczoraj byłem nad tym jednym w mojej miejscowości, a jak wyjdę z tego miejsca, gdzie teraz jestem, do tego jeziora Saiko się przejadę. Ponoć jest mniej popularny i tak mniej uczęszczany przez ludzi, także może będzie na przykład okazja, żeby sobie wejść do jeziora, wejść sobie do wody, popływać. Jestem w lesie, jak widać, który nazywa się Aokigahara. I to jest takie miejsce owiane bardzo ząsławą, głównie przez to, że jest tutaj w tym miejscu, na terenie tego lasu, drugi najwyższy współczynnik na świecie, jeśli chodzi o... nie mogę o tego powiedzieć. Musicie sobie to wygooglować. Ale po prostu tutaj przychodzą niektórzy ludzie, którzy mają jakieś tam problemy w życiu. No i przychodzą do tego lasu właśnie w pewnym celu. Już się pewnie domyślacie, o co mi chodzi. I to zostało do tego stopnia spopularyzowane, że wiele filmów hollywoodzkich właśnie powstało o tym lesie. Wiele książek było napisanych. Wiele gier, na przykład gra The Forest została właśnie jakby zainspirowana, twórcy zostali zainspirowani właśnie tym lasem. Sam las powstał jakieś 1200 lat temu na skale wulkanicznej. To jest teren, który był pokryty magmą z erupcji Fuji, która jest gdzieś tam. Gęstość tego lasu, obecność takiej ilości mchu, to wszystko sprawia, że tutaj jest taka akustyka, że totalnie nic nie słychać. Jest echo chyba. Echo! Jest. A też przez to, że las wyrósł na podłożu wulkanicznym, to jest tutaj duża ilość żelaza, więc na przykład jak macie GPS-a albo jakiś kompas, to po prostu może was to nieźle wyprowadzić w pole. Drzewa też, jak widać, mają praktycznie korzenie przy samej powierzchni. Jest takie ogólnie przeświadczenie w Japonii od bardzo dawna, że może ten las jest nawiedzony. Piszecie sobie na YouTubie Aokigahara Forest, to właśnie pierwsze takie filmy, jakie wam się pojawią, to właśnie będą filmy ludzi, co tu przychodzą na całą noc
nagrywają wszystko i twierdzą, że las jest nawiedzony, że po jakimś tam czasie przebywania w tym lesie jakieś dźwięki zaczynają słychać. Chodzą z jakimiś wykrywaczaami dźwięku i twierdzą, że no i coś tam po prostu wykrywa. Robią zdjęcia, jakieś tam dziwne sylwetki postaci wśród drzew się pojawiają. Twierdzą, że są obserwowani przez kogoś. W takich rekordowych latach to podobno według oficjalnych statystyk znajdowano nawet 100 osób rocznie, które tutaj przychodziły do lasu i już nie wychodziły. A w 2011 roku już oficjalnie japoński rząd zaprzestał prowadzenia jakichkolwiek statystyk. Dobra, muszę przyznać, ten płot co tam był, była informacja, żeby właśnie nie wchodzić. Po angielsku było, nie po japońsku, żeby nie było wymówek. No to przeszedłem już ten płot. I widzę, że co kilka metrów są takie wstążki właśnie pomarańczowe. Tylko nie wiem, co one oznaczają. Czy one oznaczają jakąś właśnie trasę, jakiś szlak? O, tu jedna jest na ziemi. Czy może oznaczają jakieś miejsca, na przykład w których znaleźli kogoś. Dobra, chciałbym iść dalej, ale no ta ścieżka robi się coraz bardziej węższa, przez coraz to bardziej dziwniejsze miejsca prowadzi. Las się coraz bardziej gęsty robi, więc będę zawracał do tego głównego szlaku, którym szedłem w stronę jeziora. Z tego co wyczytałem, to już dawniej w Japonii ten las wykorzystywano jako miejsce, do którego przyprowadzali na przykład starców, jakieś niedołężne osoby, jakieś małe chorowite dzieci, no i zostawiano je tutaj na pastwę losu. Obiadek zjedzony nad jeziorem. Pora wracać do wypożyczalni powoli, bo mam jeszcze 2 godziny jazdy. W sensie 2 godziny do zamknięcia wypożyczalni. Takie domki z takim dachem to już troszkę inaczej wyglądają niż te wszystkie takie pozostałe, które mijam. Ostatnia wieczerza. Ramen za 1200 jenów. To będzie koniec mojej przygody, jeśli chodzi o Fuji, mimo że na samym Fuji nie byłem, ale fajnie byłoby kiedyś wrócić specjalnie po to, żeby właśnie postawić swoje 2 stopy na samej górze. Jutro się wybieram do Tokio i to będzie ostatni punkt w mojej podróży. Może z Tokio uda mi się w jakieś inne miejsce jeszcze pojechać. Tego jeszcze nie wiem. Wiem tylko, że teraz jest mój ostatni zachód słońca właśnie w Kawaguchiko. Także żegnam się.